Czy warto własnoręcznie uprawiać warzywa? Zdecydowanie. Dlatego ruszamy z nowym cyklem Ogród Warzywny. Jeżeli ktoś ma ochotę na uprawę warzyw we własnym ogrodzie, na balkonie czy nawet okiennym parapecie, nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy zakasać rękawy i założyć własny warzywnik. Najpierw należy nastawić się na czerpanie przyjemności z siania, sadzenia i obserwowania rosnących roślin i dojrzewających warzyw. Dopiero potem będziemy czerpać radość z ich podawania na stół. Marzec to najlepszy moment na rozpoczęcie przygody z uprawą warzyw. To moment, kiedy rozpoczynamy wysiewy do gruntu i kiedy przygotowujemy większość rozsad warzyw ciepłolubnych. O rozsadach będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Dziś zajmiemy się roślinami warzywnymi, które jako pierwsze wysiewamy na grządkach lub też w większych donicach na balkonach i tarasach. A należą do nich m.in. rzodkiewka, bób, groch i szpinak. Rzodkiewki to najłatwiejsze do uprawy i najszybciej rosnące warzywa. Wysiewa się je wczesną wiosną, od marca do maja na przedplon i pod koniec lata, od sierpnia do września, a czasami nawet w październiku, na jesienny zbiór. Zazwyczaj rzodkiewkę siejemy w rzędach co 10-15 cm. W rowkach o głębokości mniej więcej 2-3 cm rozmieszczamy niezbyt gęsto nasiona. Następnie je zasypujemy i delikatnie ugniatamy. Do wschodów, które zazwyczaj pojawiają się po 4-5 dniach, utrzymujemy dużą wilgotność podłoża. Zresztą potem rośliny te również wymagają częstego podlewania. W pojemnikach na balkonach możemy rzodkiewkę wysiewać rzutowo. Wyrośnie praktycznie w każdej glebie. A jeżeli ktoś nie ma możliwości uprawy w gruncie czy pojemnikach lub nie chce czekać, może uprawiać kiełki rzodkiewki, które będą gotowe już po 4-5 dniach. Rośliny warzywne odporne na chłody kiełkują już w temperaturze oscylującej w granicach 5 stopni Celsjusza. Należą do nich nie tylko rzodkiewki, ale również bób, groch i szpinak. Chociaż bób pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego, jest odporny na chłód. Dlatego siew tej rośliny przeprowadza się w marcu, najpóźniej w kwietniu, jak tylko gleba obeschnie. Bób wymaga gleby żyznej, raczej ciężkiej, dobrze zatrzymującej wodę. Na lżejszych glebach będziemy musieli zadbać o systematyczne podlewanie. Dzień przed siewem warto namoczyć nasiona w wodzie. Na zagonie przygotowujemy rowki o głębokości mniej więcej 5 cm i co 5-10 cm umieszczamy jedno lub dwa nasiona. Zasypujemy rowki i ugniatamy. Okres kiełkowania bobu to 8 do 10 dni. Z jednego nasiona otrzymamy roślinę, która najpierw będzie urokliwie kwitła, a potem pojawi się na niej około 10 strąków. Przed siewem warto także namoczyć groch. Odrzucamy wszystkie nasiona, które pływają po powierzchni, gdyż najprawdopodobniej one nie wzejdą. Proces wysiewu jest podobny do bobu. Możemy siać groch tak samo w rzędach lub przeprowadzić wysiew gniazdowy. Groch siejemy do gruntu, jak tylko ziemia odtaje. Ostatni termin wysiewu przypada na koniec kwietnia, ale im dłużej będziemy z nim zwlekać, tym mniejsze mogą być plony. Najczęściej sięgamy po nasiona grochu cukrowego, który możemy potem spożywać w postaci surowej, jak również przyrządzony z innymi warzywami. Podczas wysiewu warto już wziąć pod uwagę to, że większość odmian potrzebuje podpór. W warunkach domowych groch możemy uprawiać na młode listki. Są one jadalne. Wielu szefów kuchni wykorzystuje je do dekoracji dań w restauracjach. Głębokość siewu zależy od nasion i od gleby. Jeżeli mamy we warzywniku wilgotną glebę, możemy wysiewać nasiona płycej. Przy suchych glebach lepiej jest to zrobić nieco głębiej. Dla większych nasion, do których zaliczamy np. groch, jest to zazwyczaj 3 do 5 cm. Dla drobniejszych nasion głębokość ta wynosi zazwyczaj od 1 do 3 cm. Szpinak to kolejne warzywo, które możemy uprawiać jako przedplon lub jako poplon. Pamiętajmy, że gleba w przypadku tej rośliny nie może być kwaśna. Podłoże nie powinno być też zbyt miękkie. Wczesną wiosną lub pod koniec lata dokładnie odchwaszczamy i spulchniamy ziemię oraz mieszamy z jej wierzchnią warstwą kompost lub wybrany nawóz. Wyznaczamy rowki, mniej więcej 1-2 cm co 20-25 cm i nasiona wysiewamy w miarę możliwości w równych odstępach. Następnie rowki zasypujemy i ugniatamy. I oczywiście dbamy o stałą wilgotność. Okres kiełkowania szpinaku to zazwyczaj 10 dni.
Na koniec przypomnienie. Powierzchnie obsadzone warzywami powinny być możliwie intensywnie nasłonecznione. Dobrze jest także, gdy są one osłonięte od wiatru. Czy grządki podzielimy na kwatery, czy też nie, zależy od uprawianych rodzajów warzyw. Ale zawsze musimy zadbać o to, by mieć dostęp do naszych upraw. A co z bogatej gamy warzyw będziemy uprawiać, zależy tylko od nas. Na kolejną porcję informacji o ogrodzie warzywnym zapraszamy za tydzień.